Wracam do Was z VR-em, ale tym razem nie będzie to VR do gier, będzie to VR dla biznesu. Czyli recenzuję HTC Vive Focus 3, który powinien zmienić świat wideokonferencji, a może w sumie VR konferencji, a poza tym wyglądam w nim epicko. Czyli zapraszam Was na recenzję. HTC Vive Focus 3, czyli trzecia generacja biznesowego VR-a od HTC, który, no właśnie, jest dedykowany bardziej dla przemysłu, medycyny, ale teraz również dla takiego typowego biznesu bardziej korporacyjnego, czyli nowość, bo mamy wideokonferencje, które pojawiły się albo bardzo rozpowszechniły się dzięki pandemii, a teraz mamy VR konferencję. Właśnie na takiej VR konferencji poznałem Focusa 3, mając na głowie Focusa 1, który jest swoją drogą śliczny, ale to będzie w tej sekcji dotyczącej wyglądu i dzisiaj Wam go prezentuję. To nie jest coś, co sobie kupicie, żeby pograć w Half-Life'a. To jest coś, co będziecie nosić przez cały dzień, żeby odbywać spotkania w całkowicie innym stylu. Przejdźmy teraz do wyglądu i budowy tego VR-a, bo jest o czym poopowiadać. Po pierwsze, Focus 3 jest najładniejszym VR-em, moim zdaniem. Co prawda widziałem PSVR 2 i zastanawiam się, jak będzie wyglądał na co dzień, ale Focus 3 w stosunku do wszystkich, łącznie z Focusem Pro 2, który moim zdaniem jest o wiele brzydszy od tego, który trzymam dzisiaj w ręku. On jest najbardziej elegancki, taki, jak możecie zobaczyć, minimalistyczny mimo wszystko, z fajnym logiem z przodu. No to tyle, jeżeli chodzi o wygląd. A teraz budowa. Zaczniemy od przodu. Posiada 4 kamery zewnętrzne. Tu oraz tu. 4 z przodu. Poza tym mamy w tych miejscach wylot powietrza. Ciepłe powietrze się stędy wydostaje. Mamy na przodzie mamy 2 sloty USB-C. Tutaj ukryty za takim fajnym magnesem. A tutaj już bardziej widoczny obok złącza na słuchawki. Za pomocą tych slotów USB-C możecie na przykład, gdy to już będzie, bo jak jeszcze to testujemy, to jeszcze go nie ma, podpiąć kablem ten headset na przykład do telewizora albo do jakiegokolwiek innego zestawu, bo póki co on jest tylko i wyłącznie bezprzewodowy. Idąc dalej, mamy wnętrze, tam gdzie wsadzamy naszą głowę i kolejna fajna rzecz jest taka, że mamy taką wygodną gąbkę, naprawdę wygodną, bo ten headset ogółem ma mieć takie zadanie, że mamy w nim spędzać wiele godzin. Więc on musi być z definicji wygodny. Tą gąbkę możemy sobie, bo ona jest w zestawie, wyjąć, umyć, jeżeli na przykład się pocimy i z powrotem ją wsadzić. Wszystko jest tak magnetyczne, więc bardzo fajnie działa. Od dołu znajdziemy pokrętło, dzięki któremu jesteśmy w stanie sterować szerokością soczewek, no i dopasować idealnie do naszych oczu. A tutaj na dole mamy również przycisk, którym zmieniamy głośność tego, co słyszymy w headsetie. Głośniki, którymi zmieniamy tą głośność, znajdują się tutaj, czyli na wysokości uszu. Nie mamy, tak jak w Pro 2, specjalnych nauszników, które nakładamy. To wszystko jest wbudowane w samą konstrukcję urządzenia. Z tyłu mamy gąbkę, którą również możecie sobie ściągnąć i ją na przykład wyczyścić, a poza tym mamy tutaj baterię, bo to jest zestaw bezprzewodowy, którą możemy wymieniać, więc jeżeli potrzebujecie tego headsetu, korzystać z niego wiele godzin, to możecie mieć kilka baterii, które się będą ładowały, podmieniać je tutaj i korzystać z niego cały czas. A z tyłu mamy wejście na ładowanie, przycisk, za pomocą którego uruchamiamy headset oraz 4 diody, które nas informują o jego naładowaniu oraz pokrętło do tego, żeby sobie headset dopasować do naszej głowy. W ten sposób dokręcamy, tutaj sobie ustawiamy i działa. Jeszcze tylko 2 elementy, o których zapomniałem wspomnieć. Tutaj z boku po lewej stronie mamy przycisk, za pomocą którego wracamy niestety do zwykłej rzeczywistości, z naszej wirtualnej rzeczywistości. Czyli jak mamy założone gogle i chcemy zobaczyć, co jest wokół nas i czy na przykład kot nas atakuje, czy niedźwiedź, to wtedy klikamy ten przycisk i wracamy, widząc wszystko to, co się dzieje wokół nas. W takim jakby trochę biało-czarnym filmie z światłem, które w nas bucha, więc jeżeli macie jakieś problemy z epilepsją, to nie polecam, bo jest to bardzo dziwne doświadczenie. No i jeszcze nie wspomniałem, jeżeli chodzi o samo zakładanie VR-a, o tym pasku. On też służy do regulacji. To teraz przejdźmy do wygody używania tego headsetu, czyli jednego z najważniejszych punktów, które zdecydowanie Focus 3 zdaje na 5 z plusem. Po pierwsze jego waga, 785 gram, więc jest lekki. A jeżeli mamy zamiar go nosić przez 8 godzin bite, jak jesteśmy w pracy, to on musi być lekki, żeby nam nie ciążyć na głowie. Po drugie, gąbki zarówno z tyłu,
jak i z przodu są bardzo wygodne. Są bardzo wygodne, w ogóle to jest najwygodniejszy VR, jakich miałem dotychczas i idealnie dopasowuje się do mojej głowy. Powiedzieć, że go nie czuję, to byłaby przesada, ale to jest mniej więcej podobne uczucie jak okulary albo jak słuchawki. Mniej więcej w ten deseń, a nie jak ciężki, duży headset, który miałbym na głowie. Więc jestem w stanie w nim być, siedzieć, stać albo pracować przez wiele godzin. O to chodziło HTC, tworząc Focusa trójkę i udało im się. Poza tym, że to jest naprawdę przyjemne uczucie. Jakbyśmy mieli słuchawki, ale naprawdę wysokiej jakości, to jest dokładnie to. Poza tym, że czasami jest to chłodzenie procesora, jakby czuję w oczach, czuję, że to powietrze się dostaje i mi tak chłodzą oczy. W sumie nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale takie odczucie posiadam. To teraz przejdźmy do kontrolerów. Mamy dwa w zestawie kontrolery nowej generacji, stworzone właśnie pod Focusa trójkę, o wiele bardziej wyprofilowane, znacznie lżejsze, bo one ważą tylko 142 gramy, co jest zaletą i wadą jednocześnie, w zależności od tego, czy Wam się to spodoba, czy nie. Ja lubię, jak są lekkie rzeczy, więc to, że one są takie leciutkie, jest dla mnie plusem, ale osoby, które już siedzą w świecie VR dłużej i miały do czynienia z poprzednimi kontrolerami, to jednak doceniały to, że one lepiej leżały w dłoni i były bardziej masywne. Ale to już jest moim zdaniem kwestia danej osoby i tego, czy to Wam przypasuje, czy nie. Jeżeli chodzi o przyciski, to tak, mamy w obu kontrolerach spusty, mamy również przycisk boczny, albo tak, zależy jak Wam będzie wygodniej. Każdy z nich ma joystick, po dwa główne przyciski AB na prawym, XY na lewym oraz przycisk menu z stricte logo Vive na prawym i z 3 kreseczkami na lewym. Więc to jest, jeżeli chodzi o same przyciski. Teraz technologia, która została wykorzystana do tego, żeby gogle komunikowały się z tymi kontrolerami. Pierwszy VR, jaki testowaliśmy, to był Vive Cosmos i tam mieliśmy takie dosyć mocne światło z tych kontrolerów, żeby gogle je widziały. Poza tym pokój musiał być bardzo dobrze oświetlony, żeby one się faktycznie dobrze komunikowały. Tutaj już tego nie ma. Mamy wbudowane diody podczerwieni, które komunikują się, za pomocą których się komunikuje gogle z kontrolerem, dzięki czemu światło, które jest w pomieszczeniu, w którym będziecie grali, już nie musi być takie idealne. Oczywiście to nie może być całkowita czerń, bo wtedy kamery będą głupie, ci same kontrolery też mogą mieć problem, ale nie musicie już mieć idealnie dopasowanego pomieszczenia, tylko bardziej już takie domowe. No teraz pewnie zastanawiacie się, ile to faktycznie działa na baterii, jak długo możemy z nich korzystać. To tak, headset 3 godziny na tej jednej baterii. Takiego ciągłego użytkowania spokojnie dacie radę, więc jeżeli chcecie na nim pracować 8 godzin, no to musicie mieć 3 bateryjki, żeby to miało sens. Kontrolery 4,5 godziny do 5 godzin, więc będziecie musieli je albo doładować w trakcie, albo mieć drugi zestaw, jeżeli chcecie z nich korzystać non-stop. Funkcja, którą uwielbiam, z której rzadko korzystam, bo jestem przyzwyczajony do kontrolerów, ale uwielbiam, że jest to, że cytując Steve'a Jobsa, gdy chcieli jeszcze wprowadzić za jego czasów rysiki do iPadów, to on mówił, że człowiek ma najlepszy rysik na świecie, czyli palec. I tutaj jest podobnie z HTC, czyli poza tym, że mamy jeden zestaw kontrolerów w pudełku, to mamy również nasze ręce, które też mogą być właśnie kontrolerami. Po prostu nawigując, gdy widzimy, jesteśmy teraz w tym trybie, w którym ja widzę, co się wokół mnie dzieje i widzę swoje ręce i mogę sobie kontrolować, przełączać za pomocą zginania dłoni. Genialna rzecz, czy często wykorzystywana? Różnie, ale super, że jest. Jeszcze dwie rzeczy dotyczące śledzenia dłoni. Po pierwsze, no niestety nie działa to wszędzie. Na przykład mając przeglądarkę VR, czyli Firefoxa VR, tam to nie działa i musimy mieć kontrolery, bo pojawi nam się ogromne okienko mówiące włącz kontrolery, ta zawartość nie obsługuje śledzenia dłoni. A poza tym, jeżeli chodzi o śledzenie dłoni, to te kamery śledzą faktycznie nasze dłonie w pełni. Nie mamy tak jak w dawnych VR-ach, czyli mieliśmy tak jak za pomocą Kinecta na przykład, jeżeli pamiętacie, takie ogromne dłonie, które były w jednej konkretnej pozycji. Tutaj już widzimy ruchy palców, dzięki czemu myślę, że w przyszłości jak będziemy mieli awatary, będziemy mogli pewne gesty pokazywać osobom, pozytywne albo negatywne. Mamy na przykład chwytanie, co jest super rzeczą. No i myślę, że w HTC w pewnym momencie wprowadzi taką funkcjonalność, że gdy zrobimy taki gest, to nam się HTC i cały VR na włoski zmieni.
Zacznijmy od rozdzielczości, czyli 5K. To jest to, czym HTC nas uraczyło w 2021 roku przy Focusie trójce i przy Vive Pro 2, czyli mamy 2448 na 2448 LCD, dwie soczewki, mamy tutaj w końcu 5K. Mamy odświeżanie ekranu 90 Hz, zakres widzenia 120 stopni, procesor potężnie, bo mamy Snapdragon XR2, czyli dokładnie rzecz ujmując Snapdragon 865, 8 GB RAMu, tyle co w moim Macu, chyba, jak dobrze kojarzę. Matulko. Pamięć 128 GB plus microSD do 2 TB, bo mamy tam wejście na kartę microSD i możecie mieć nawet 2 TB. Ma dużo wbudowanych portów, które Wam pokazywałem. 1 razy AUX, 2 razy USB-C, 1 razy USB-C do transmisji, Bluetooth 5.2, czyli mamy szybszego Bluetootha, no i Wi-Fi 6. Regulacja IPD jest od 57 do 72 mm. Audio, no to mamy albo port AUX, jeżeli potrzebujemy słuchawki, albo wbudowane głośniki audio. 2 razy dla mnie zdecydowanie wystarczające. Mikrofon 2 razy z aktywną redukcją szumów. Waga, to już wspominałem, 785 g z baterią. Dołączone akcesoria to przewody do ładowania, kabel typu Y, do podwójnego ładowania kontrolerów USB-C, to jest spoko, macie jeden kabelek i naraz ładujecie 2 kontrolery, ładowarka 12V do headsetu, ładowarka 1 raz do kontrolerów USB-C. Kolejna fajna funkcja, jeżeli chcecie sobie pograć ze znajomymi, na przykład, albo chcecie odbyć wideokonferencję w ten sposób, że Wy jesteście w wideokonferencji, a reszta zespołu jest za Wami, to możecie wykorzystać do tego taki telewizor, jak jest przede mną. I teraz mamy streamowanie, czyli jak ja sobie wszedłem w prześlij na telewizor i po Wi-Fi macie dokładnie ten obraz, który ja widzę przed sobą. Wszystko działa bardzo płynnie, bardzo fajnie. To jest też ogromna zaleta. Wszystko to, co widzicie dzisiaj, jest płynne. To jest naprawdę idealnie chodzące. Nie ma żadnych zacięć. To jest pierwszy VR, gdzie nie mam żadnych kompletnie, ale to żadnych zacięć gdziekolwiek, nawet gdy jest to streamowane na telewizor. Teraz czas na to, co ja uważam, że jest najlepsze w tym zestawie. I to, gdzie widzę faktyczne zastosowanie. Vive Focus. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, byłem już na 2 konferencjach prowadzonych całkowicie za pomocą Vive Focus, czyli to nie są wideokonferencje, to są VR konferencje. Miałem Focusa 1 i Focusa 3. To nawet się nie da porównać do tego, jaka jest przyjemność korzystania z tego, a tamtego. To po prostu ten 3000 razy na tak. Tak. Wydaje mi się, że dziwnie kłócam, ale nie jestem pewien. Teraz zobaczycie kilka ujęć właśnie z tej VR konferencji, która się odbyła tuż przed MWC. Już jesteśmy po embargo, już wiecie, jakie są tam nowości, więc możecie na to spojrzeć. Dla mnie to jest genialne rozwiązanie. Po pierwsze, zakładam sobie ten headset i przenoszę się do świata wirtualnego razem z innymi redakcjami, gdzie poznaliśmy informacje na temat HTC. Byliśmy w lobby, w którym ja się przemieszczałem, miałem określonego, zbudowanego mojego awatara za pomocą aplikacji dedykowanej od HTC, więc wyglądałem tak, jak wyglądam w rzeczywistości. Nawet powiem szczerze, że udało mi się na tyle go doprowadzić, tego awatara, do porządku, że pozostałe osoby, które kojarzą mnie na żywo, rozpoznawały mnie w świecie wirtualnym. Tam sobie chodziłem w lobby za pomocą funkcji prywatnych rozmów. Mogę się, gdy jestem blisko danych osób, to wtedy słyszę, o czym mówią. Gdy jestem daleko, ich nie słyszę. To jest kolejna świetna rzecz, bo mogliśmy rozmawiać w grupkach. A następnie przenieśliśmy się do głównej sali, gdzie osoba z HTC już na dużych wyświetlaczach, na dużych ekranach pokazywała nam, co mają zamiar pokazać. I to było coś świetnego. Ja w tym widzę naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś taki wow, efekt wow dla konferencji, to jest dla mnie ta przyszłość, bo dla mnie to robi wow. To, że tym razem byliśmy akurat w jakimś tam mieście, wszędzie wokół były drapacze chmur. Ostatnio, jak było HTC, to byliśmy nad jeziorem koło San Francisco. Tam mi się bardziej podobało, ale tu też było spoko. Wszystko było tak fajnie dopracowane. Oczywiście to jeszcze nie jest idealne, ale wszystkie te gesty, przemieszczanie się po tym, to faktycznie była przyjemna konferencja. To nie był przerost formy nad treścią, tylko to było podkręcenie tej treści za pomocą formy. Tak bym to nazwał, bo właśnie to, że był ten efekt wow, że te rzeczy, które pokazywali, zwykłą prezentację, którą można by przeklikać, która byłaby no tak okej, można zrobić z super rozwiązaniem. Nawet w tego typu Vive Focusie można wprowadzać modele 3D. Za pomocą pierwszej konferencji HTC, na której byłem, no to gdy pokazany został Vive Focus 3,
to został załadowany model 3D właśnie tego zestawu. Mogłem sobie podejść i go dokładnie obejrzeć 3 tygodnie przed tym, jak dowiedział się o nim, czy tam 2 tygodnie przed tym, jak dowiedziała się o nim reszta świata. Co było też świetne i dla mnie właśnie tutaj widzę największą szansę dla tego headsetu. Jeszcze z takich dodatków, które się pojawiły na MWC, które są też fajne, ten headset dokładnie, Vive Focus 3, będzie wykorzystywany w ramach większych gier, czyli będziemy mieli dużą przestrzeń, w której będzie jednocześnie wiele różnych osób grało. Dzięki temu, że on jest bezprzewodowy, nie mamy żadnych kabli, to się nie będziemy potykali o kable innych osób i będziemy mogli w czasie rzeczywistym w jednej dużej hali, raczej to będą hale, grać z wieloma osobami w VR-a. Też świetna rzecz i powiem szczerze, że strasznie chciałbym zobaczyć, jak to działa. Nie mogę się doczekać, aż kiedyś gdzieś się to faktycznie pojawi, będę mógł spróbować. Teraz czas na cenę. HTC Vive Focus 3. HTC nie jest znane z tego, żeby miało tanie VR-y i tutaj nie ma odstępstwa. To jest drogi zestaw. Żeby dostać tego Focusa 3, musicie wydać około 6700 zł. Dużo. Bardzo dużo w stosunku do innych VR-ów, ale czy to jest tego warte? Wszystko sobie zobaczyliśmy, więc zaraz przejdźmy do podsumowania i odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czas na podsumowanie tego headsetu. Headsetu dla biznesu z funkcjami dla gier. Tak go nazwę, bo to jest headset dla biznesu. On jest drogi, kosztuje 6700 zł, ale on nie jest moim zdaniem dla, na przykład jeżeli chcecie zacząć zabawę z VR-em w domu, to nie jest headset dla Was. To w ogóle nie o to chodzi, ale jeżeli jesteście firmą, która poszukuje różnego rodzaju rozwiązań, na przykład przy projektowaniu samochodów albo przy jakichś fabrykach, bardzo dużo use case'ów znajdziecie dla tego headsetu w samym HTC. Na ich stronach, czy w ogóle w internecie. No, my nie mamy takiej firmy, więc nie mogliśmy Wam pokazać. To on się nada. Poza tym ta cała funkcja Vive Sync, VR konferencje, ten efekt wow, wykorzystanie go w biznesie. Możecie go wykorzystać do onboardingu nowych pracowników. Możecie go wykorzystać do jakiegoś efektu wow z Waszymi klientami. Możecie go wykorzystać dla spotkań zarządów. To jest te miejsce, gdzie ten VR się sprawdzi. Szczególnie, że jest bardzo ładny, jest strasznie elegancki, więc nawet jeżeli będziecie, no mówiąc oględnie, osobą w garniturze pod krawatem z takim VR-em, to jak dla mnie będziecie nadal wyglądać obłędnie. Wszyscy wyglądają chyba w tym headsetie obłędnie. Jest super wygodny. Ja jestem w nim osobiście zakochany. W całej tej wizji biznesowej VR-a jestem zakochany. Daniel miał trochę inne spojrzenie na to. Serdecznie zapraszam Was do przeczytania jego recenzji na SmartMe, gdzie patrzą trochę pod innymi kątami, więc wtedy możecie sobie całkowicie wyrobić zdanie. Moim zdaniem headset drogi, ale jeżeli macie firmę, czy 6700 zł to jest dużo za sprzęt, za kilka takich egzemplarzy? Myślę, że nie. Gdybyście chcieli go wypożyczyć we wszystkich pracowników, to już pewnie byłaby duża kwota, ale jeżeli szukacie ciekawego rozwoju Waszego biznesu, Focus 3 to jest naprawdę dobry strzał. HTC zrobiło tutaj kawał dobrej roboty, dobry hardware, wygodne, fajne rozwiązanie dla VR konferencji. Ja po prostu jestem oczarowany tym sprzętem i zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji pozostałych VR-ów, gdzie już jest różnie, bo mimo wszystko VR bardziej pasuje do świata stricte gier. Ale HTC pokazuje, że niekoniecznie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy i do zobaczenia.